Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie i nie było już nikogo. Moi drodzy, dziękuję za wszystkie hinty, które piszecie mi w komentarzach i faktycznie w pokoju majora jest sędzia i przyznam wam się szczerze, sam bym na to nie wpadł, ponieważ to jest tak chamsko ukryte, że po prostu nie da się tego zauważyć gołym okiem. Zresztą chodźmy na pięterko, znajdźmy ten pokój i faktycznie to pozwoli mi ruszyć fabułę do przodu. Oczywiście czytałem też wasze inne hinty, między innymi żeby wykopać pompkę, między innymi żeby zrobić jeszcze inne rzeczy, ale na tą chwilę nie mam tych przedmiotów w ekwipunku i nie mam zielonego pojęcia, gdzie je zdobyć. To jeszcze nie jest ten pokój. Ogólnie też teoretycznie powinna być taka mapka, jak to było w poprzedniej części, że mamy spisane, w którym pokoju kto śpi. To też jeszcze nie jest ten pokój. To jest zresztą pokój kobiecy. Tak, dokładnie, to jest ten pokój, o który chodziło. Słuchajcie, moi drodzy, ja schodziłem tutaj w dół, widziałem ten kawałek łóżka, mówię, nikogo tutaj nie ma, nikt tutaj nie śpi, patrzyłem, czy te wszystkie szuflady są interaktywne, niestety nic takiego nie było. Ale zobaczcie, kiedy przejdziemy tutaj na prawą stronę... Come here, Mr. Narracott. Don't be shy, it's only me. To mamy sędziego. Communing with the dead, Judge? In a way, the law is much like necromancy. We delve, the dead give up their secrets. What has General Mackenzie told you? Notice the picture of his dear wife. Leslie, I believe he said her name was. The glass has been smashed, perhaps by the same blunt object that did for the general. But why? If we knew that, we might be further along in our inquiries, don't you think? If I had to hazard a guess, I'd say it has something to do with love. It's one of the prime motives, you know. Greed, revenge, and love. Love has killed as many as either of the other two. Jak pan sądzi, kim jest zabójca? Who do you think the killer is? Lombard is a man used to killing. He freely admits it. It could be a classic double bluff, plead that he is guilty so that we assume his innocence. He's used to taking matters into his own hands. If he suddenly decided for whatever reason that 10 people had to die, I doubt he'd sit still for natural causes. Jak pan sądzi, kto będzie następną ofiarą pana Owena? Any idea who Mr. Owen's next victim will be? If I were you, Mr. Narracott, I'd watch my own back. Blore is all bluster. I'm past my prime. Armstrong is easily manipulated. Miss Brent's Bible provides all her answers. Miss Claythorne is like a deer caught in onrushing headlights, which is why I suppose you and Mr. Lombard find her so attractive. You don't miss much, do you? I miss nothing. And if it doesn't seem too egotistical of me, I can't help feeling that Mr. Owen knows that. Even intended this mystery for me. Why, I can't say, but he didn't count on you, my young friend. I'm hoping that together we may yet thwart him. I appreciate your candor, Judge. Everyone should be asleep by now. Those still awake must certainly be up to no good. Present company excluded, of course. Czyli nastał wieczór i możemy swobodnie się rozejrzeć po posiadłości. Okej, w pierwszej kolejności na pewno bym chciał iść do sali kinowej, bo też mi pisaliście podpowiedź, że można tam ekran podnieść do góry i podobno pojawi się jakiś napis. A skoro jesteśmy tuż obok, to warto to sprawdzić. Locked. A, tym razem jest to zamknięte. Czyli prawdopodobnie będziemy musieli udać się tam za dnia. Po raz kolejny wyszliśmy na górę. It's locked fast. Obstawiam, że wszystkie drzwi będą pozamykane, aczkolwiek spróbuję do nich wejść. I can't open it. It's locked. Może faktycznie ktoś nie zamknął swoich drzwi. Na przykład ten jegomość, który śpi tutaj na łóżku. He's as tight as an owl. I expect nothing could wake him up. Ale zobaczcie, nie każda osoba tutaj dba o swoje bezpieczeństwo. Jedni zakluczają pokój na klucz, a inni po prostu śpią przy otwartych drzwiach. Locked.
weszłem do kolejnego pokoju. Ale tutaj w łóżku już nikogo nie ma. No tak, skoro pokój jest pusty, to po co miałby być zamknięty? No, Philip, you cannot come in. My intentions are strictly honorable. I'm here to protect you. Nie wierzyłbym mu. Może powinienem tu zostać. I wouldn't believe him. Patrick? Are you here to protect me as well? If necessary. Oh, that's very gallant of you. If true. I only have your best interests at heart. I too. Gentlemen, I appreciate your concern, but I will be quite all right. I intend to put furniture in front of all my doors. We all need sleep, I think. Please excuse me. A piece of advice, Narracott. You may get the killer, but I intend to get the girl. And if she's the killer? Well, that will make for some rather interesting evenings at home, won't it? I think it's time for me to get some sleep. I can barely keep my eyes open. We're all a bit late this morning. I slept the clock round. A sign of a clear conscience, Doctor? Or just a nightcap or two? Uncalled for, Judge. Totally uncalled for. No smell of coffee. The stove in the kitchen is cold. Where's breakfast? We were just wondering the same thing. Miss Brent isn't in her room. Has anyone else noticed the dining room is locked up tight? Rogers did that, so no more Sailor Boy figurines could be broken. He seems to have got the cart before the horse, if you ask me. Kitchen door to the outside is locked as well. Perhaps he's chopping firewood for the stove. I confess I don't like it. Both Rogers and Miss Brent missing. Mr. Narracott, would you mind having a look around outside? Certainly. You don't mind if I tag along, I'm sure. Bardzo chętnie wyjdę na dwór z tego względu, że jeszcze mamy tutaj sporo lokacji do odwiedzenia. Good morning, Mr. Narracott. I'm afraid the sea is as high as ever. I doubt we'll see a boat from the mainland today. Have you been wandering about the island alone, Miss Brent? Don't you realize that is an exceedingly foolish thing to do? I'm in no danger when I'm alone, Mr. Blore. She doesn't get it at all. I'm sticking to you, Narracott. Let's find Rogers. A co jeżeli Rogers nie żyje, bo też może być taka możliwość. Skoro nigdzie go nie ma, to być może znajdziemy jego ciało. Rogers? Blimey, either he's a good 5 feet taller or... Cut clean in half. dead, of course. Yes, we don't need Dr. Armstrong to tell us that. Or to fix the cause of death. Axe looks cleaned off. A tidy chap like Rogers would have approved. Dining room key, I expect. He was holding it. Rogers is now in his bedroom. Look! Chapter 5. 6 little sailor boys playing with a hive. A bumblebee stung one, and then there were 5. My compliments to Miss Claythorne and Mr. Blore for breakfast. We have to eat to keep our strength up. I'm a domestic sort of man. I don't mind. Since it is now certain the killer is following the rhyme over the fireplace in the front parlor, our course is clear. Miss Brent, you have an allergy to bee stings. The next little sailor boy is meant to lose his life in the same way. We will do our utmost to protect you. I have something I'd like to say, since Mr. Owen is undoubtedly here in this room keeping his strength up. The others may have done what your recording claimed, but I am not guilty of anything. Beatrice Taylor died of her own sins, not by my hand. I feel certain you now see you were in error when you invited me here to face your judgment. That's a nervy speech if you ask me. I was just doing my job. Miss Brent, you cannot assume Owen is behaving rationally in any way. If you'd seen what he did to Rogers... Doctor, I will thank you to keep your opinions to yourself. Coming from the bottom of a bottle as they do, they are worse than useless. How dare you! I'm sure Mr. Owen and I understand one another. I'm going to collect my knitting. I'll be on the front patio if anyone needs me. I can't see anyone needing that woman, ever.
If you'll excuse me, I'll just go up to my room and fresh... That is to say... I must say, Mr. Narracott, I'm disappointed. 4 dead now. My confidence in you seems to have been misplaced. I may have to take more direct action. There's been a murder. Surely I should use this time to thoroughly search for clues. I mamy kolejne morderstwo. Teoretycznie tak się zastanawiam, kto może być potencjalnym zabójcą. I z drugiej strony tak wpadłem na pomysł, że no bo jest to tajne przejście pod biblioteką. Teoretycznie my otworzyliśmy te drzwi i one są cały czas otwarte. A co jeżeli ktoś faktycznie przypływa tutaj na pontonie, ma zapasowe klucze do tego budynku, do tych wszystkich lokacji i po prostu, no, zabija po kolei wszystkie osoby. A potem przychodzi do jadalni, ścina marynarzyka i tak naprawdę nikt z tych osób, które tutaj mieszkają na tą chwilę, nie ma na to wpływu. Kontynuujmy zatem. 6 little sailor boys. This is getting worrisome. Czyli teoretycznie może być jeszcze tylko i wyłącznie 6 morderstw. Mam nadzieję, że uda nam się przerwać ten łańcuszek. Dobra, na pewno będę chciał iść do sali kinowej, na pewno będę chciał wyjść na zewnątrz i się tam rozejrzeć. Ale skoro jestem tutaj, to wejdę w pierwszej kolejności do tego pomieszczonka. Better to let the dead rest in peace. Czyli mamy 2 trupy w jednym pokoju. Czekajcie. Czy ja z tego ściągałem odciski palców? A właśnie, Adyk mi pisał, żebym spróbował zdjąć odciski palców z tej nowej szklanki, którą udało nam się zdobyć. Szklanka cydru jabłkowego. Ale my mamy gdzieś jeszcze... szklankę Marstona. The flower stuck to bits of it. Okej. Aha! A fingerprint. Mamy kolejny odcisk palców. Świetnie. Jeszcze nie mam zielonego pojęcia, jak je badać i jak je porównywać ze sobą, ale myślę, że z czasem uda nam się to odkryć. Czy ktoś jest w łazience? Nie ma nikogo. Dobra. Ale podoba mi się ta gierka. Mimo tego, że no czasami gdzieś tam błądzę i nie mam zielonego pojęcia, co robić dalej, to ma swój taki klimat, jest mroczniejsza niż te poprzednie. Zdecydowanie. Wydaje mi się, że nawet najmroczniejsza z wszystkich. Can't be much fun playing alone. The doctor seems uninterested in snooker at the moment. Besides, I find the game relaxes me. I can think more clearly. Przykro mi, że sądzi pan, iż pana zawiodłem. I'm sorry you think I let you down. Not at all, my boy. My criticism was for Mr. Owen's benefit. I see no reason to put all of my eggs in one basket, then show the contents of that basket to him. I'm working along several lines at the moment. Chętnie z panem zagram. I'll give you a game. I'd rather continue on my own if you don't mind. Besides, you have more important things to do, I'm sure, than knock a few balls into holes. Ma pan dla mnie jakieś sugestie? Do you have any suggestions for me? It's the first decent weather we've had since yesterday morning. I'd take advantage of that to signal the mainland or try and escape the island. I am grateful for your assistance, Judge Walgrave. Przynajmniej w tej gierce poprawiła się pogoda. Szczerze powiedziawszy, powiem wam tak. Mam urlop od poniedziałku i nie ma ani jednego dnia, żeby nie padało. Po prostu każdy dzień praktycznie od rana do wieczora albo wieje mocno wiatr, albo pada deszcz, w ogóle nie jest ciepło, w ogóle nawet nie można zrobić grilla. Miałem takie plany, żeby pojechać nad jezioro i tak dalej, i tak dalej. Niestety nic z tego nie wypaliło. Jestem po prostu zawiedziony. Dobra, ale teraz się zastanówmy, w jaki sposób miałbym to podnieść do góry. Chyba tutaj. This is certainly a clue of some sort. Dobra, ale teraz... Ja podniosłem to do góry. Może ja powinienem odpalić jakiś film na projektorze, żeby coś tutaj się wyświetliło. No bo mam w sumie kilka kaset. Szpula filmu Wiadomości BBC. The film has been spooled. 3 dni. I wonder what that was all about. 3 dni. A jestem ciekaw, gdybym włożył ten drugi film,
gdzie tamten gościu wymachiwał rękoma. Szpula filmu bez tytułu. Czy pojawi się jakiś inny napis? The film has been spooled. I wonder what that was all about. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia. It's locked fast. O co chodzi z tym napisem 3 dni? Fajnie, że udało mi się to odkryć, ale nie mam pojęcia. Dlatego na tą chwilę nie będę nic z tym robił. Tak jak mówiłem, wyjdę na zewnątrz, chyba że będę mógł z sędzią o tym porozmawiać. I have more important things to do than chat. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Wyjdźmy zatem na zewnątrz. Na szczęście deszcz przestał padać. Tu byliśmy, tak? Pójdźmy zatem w głąb tej góry. I doszliśmy na jakąś plażę. Dobra, mamy kolejne ścieżki. Ja już nie pamiętam, do których wchodziłem. No, you cad! Her moods are as changeable as the weather. You keep away from her. Relax, old boy. For some reason, the lady seems to prefer you. I seem to have underestimated you. I wonder if Owen has too. Panno Clayton, co pani tutaj robi? Are you okay, Vera? Yes, I'm fine. I just don't know who to trust. Może pani mi zaufać? You can trust me. So you say. I don't think she's in the mood for conversation. Brak nowych opcji dialogowych. Czy my tędy biegliśmy, czy nie? Ta wyspa ma naprawdę dużo ścieżek. Z drugiej strony ja mam mapkę tego obiektu. Aha, i tutaj mamy pasiekę os i też w jakiś sposób by się musieli te osy wybawić. Ja mam cydr jabłkowy. That doesn't make sense. Ale to tutaj nie zadziała. Tu byliśmy, czy tu? Aha, tutaj mamy gdzieś jeszcze tego kozła. Jabłka, ale żeby zdjąć jabłka, to bym potrzebował drabiny. Goats. They look hungry. This thicket is rife with thorns. I can't get through it. Dobra, ja bym teoretycznie chciał dostać się do szopy. A, tu też mamy kozła. Czyli tędy też nie przejdziemy. That goat is a menace. Chodźmy zatem ścieżką w prawo. Aha, tu jest plaża. My szliśmy tu w dół, to chodźmy teraz na lewo. Tu też dochodzimy do jakiejś plaży. Aha, tu się coś błyszczy, jest ptak. Ale nic w tym miejscu zrobić nie mogę. Tu również nikogo nie ma.
Wydaje mi się, że tutaj jeszcze nie biegliśmy. A dobra, już wiem, gdzie jestem. No. These rocks are too precarious to climb. I'd better stick to the path. Jesteśmy blisko szopy tak naprawdę. Tylko bym musiał pobiec teraz w lewo. You just keep your distance. I'm not your enemy. That's as may be, but I'm trusting no one. Did you discover anything? Perhaps I did, but I think I'll keep it to myself if you don't mind. Stay back. I'm warning you. W końcu mogłem tutaj wejść. Mamy łopatę. A skoro mamy łopatę, to prawdopodobnie uda mi się wykopać pompkę. Kolejna notatka. Wziąłem też lampę. Generator seems to be working fine. Generator seems to be working fine. Mamy generator prądu. Mogę też zabrać wiaderko. I jest drabinka. Świetnie. Naprawdę mnóstwo elementów wzięliśmy z tego miejsca. This bears a closer look. Puste obietnice. Prześladują cię czarne myśli. Spróbuj odnaleźć radość, nim będzie za późno. Pan Owen. Skoro mamy drabinkę, to będziemy mogli zebrać jabłka. Skoro mamy wiadro, to będziemy mogli napełnić wody. Mamy też lampę naftową. Mamy łopatę. Super. Podoba mi się. Dobra, tutaj mamy... Spróbuję nabrać wody. Skoro mam wodę, to może się uda napoić tamte kozy. Enjoying the break in the weather, Miss Brent? This island has only two types of weather, gloomy and slightly less gloomy. I am taking advantage of this brief, slightly less respite. Ostro zaatakowała pani doktora Armstronga. You were pretty hard on Dr. Armstrong. No more than he deserved. I only wonder that he didn't kill more people operating drunk than that one woman Owen mentioned. Cleese, was it? Armstrong was trying to help you at breakfast. I do not require his help, or yours. The Lord is mindful of his own. Thou shalt not be afraid for the terror at night, nor for the arrow that flieth by day. You are the next logical victim, Miss Brent. I disagree. Owen's bee sting might be many things. One of my knitting needles, perhaps. Even a hypodermic needle. I suspect the doctor has one of those in his medical bag. Besides, I'm confident that the angel of death will pass me over. Anything else that might be important? I can't vouch for its importance, but something rather annoying has happened. What? Someone has taken my grey wool. All of it. I won't be able to finish this shawl without it. Good day, Miss Brent. Pani mi miała lotnie uszyć, a nie szalik. Dobra, skoro udało mi się zdobyć kilka elementów, to mogę ponownie cofnąć się w głąb wyspy. Nie wiem, czy dobrze idę, ale mam nadzieję, że tak. Ta wyspa jest zagmatwana. Ale tędy chyba dojdę do sadu. Dobra. Mam drabinkę. Zobaczmy, czy uda jej się tutaj użyć. Świetnie. Mogę zebrać kolejne jabłuszka. I obstawiam, że te jabłka też będę musiał wycisnąć na wyciskarce. Kosz świeżych jabłek. Może będziemy robić coś w stylu wina? A drabinki już wziąć z powrotem nie mogę.
Dobra, ale tu były też gdzieś te dwa kozły. Nie ma żadnego korytka, do którego bym mógł to przelać. Ale może już tego kozła się pozbędę. Okej. Dobra, tutaj jeszcze nie byliśmy. O! To wygląda jak jakiś kolejny budynek. Jest jakaś kura, są jakieś inne ptaki. I kolejna szopa. Coś zabrałem. Mały kanister. Nothing else to see about that? I wonder what these houses were used for before they were left to rot. I wonder what these houses were used for before they were left to rot. Dobra, udało mi się zdobyć mały kanister. Nie mam zielonego pojęcia, do czego mi będzie to służyło. Czy ja będę mógł w tym coś przygotować? Nabrać wody? Być może. Bo nic więcej już tutaj nie ma. Chociaż nie, mamy kolejny budynek. Z którego też coś zabrałem. Uprząż skórzana do kozy. Wow. Czy my będziemy ujeżdżać kozy w tej grze? Kurde, tu jest więcej tych budynków. To jest cała wioska. I wonder what these houses were used for before they were left to rot. Niestety ten domek jest już opuszczony. Dobra, wydaje mi się, że zwiedziłem tutaj wszystko. Wróćmy się zatem z powrotem do domu. Spróbuję zrobić sok z tamtych jabłek i spróbuję zejść do podziemi. Zobaczymy, czy uda się faktycznie wykopać pompkę. A jeżeli tak, to będziemy próbowali napompować ponton. Wiosła też mamy w ekwipunku. Ale w pierwszej kolejności udajmy się do kuchni. Na szczęście układ tego domu znam już na pamięć. It's a sturdy cast iron stove. Tutaj mamy wyciskarkę. A nice fresh glass of apple juice. I'm half tempted to drink it myself. Czyli tak, mamy szklankę cydru jabłkowego i szklankę soku jabłkowego. Czy ja mogę te dwa elementy ze sobą połączyć? There is no cause for that. Nie mogę. Ale po co mi sok i po co mi cydr? Chyba że komuś się będzie chciało tutaj pić i po prostu przysługa za przysługę. Ale w pierwszej kolejności my musimy zejść w dół. To też jest dziwne, nie? Bo cały czas ten regał jest odsunięty i nikt z domowników się nie zorientował, że jest tutaj przejście. Przynajmniej tak mi się wydaje.
tego co pamiętam, to ten kawałek ziemi było gdzieś w tym miejscu do odkopania, nie? Albo tu w środku? This panel seems out of place. Chyba w tym miejscu. Duża łopata. Hello? What do we have here? Faktycznie, mamy pompkę. Czyli dobrze mi mówiliście w komentarzach. Dobra. Gdzie jest mój ponton? Cyk. I cyk. Seems so obvious in retrospect. Mamy jeszcze wiosła. Let's hope that holds. Skoro mamy naprawiony ponton, to ja chyba nawet wiem, skąd będziemy mogli wypłynąć dalej. Z końca tego mostu, ale po drugiej stronie. Dokładnie z tego miejsca. The current was too strong. I'd best not try that again. It washed me up on this beach. No powiem tak, biorąc pod uwagę w jakiej pogodzie my chcieliśmy wypłynąć, przypominało mi to też troszeczkę Alcatraz. To było troszeczkę nierozsądne, mogliśmy zginąć. Ale okej, trafiliśmy na plażę, prawdopodobnie tą z tymi domkami, na której przed chwileczką byliśmy. Słuchajcie moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek, mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.